Hej, tu Body Beauty. Cześć, mam na mi. Popsułam wszystko. Mam nadzieję, że nie popsułam kamery. Hej, tu Body Beauty. Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj kolejny film z cyklu o kremach przeciwsłonecznych. Dzisiaj weźmiemy na tapet tańsze kremy, porównamy je, pokażemy Wam, co mamy w naszej kolekcji. Podzieliłyśmy te kremy na kremy z Daiso i kremy, które kupiłyśmy na Coupang. To są kremy, które można po prostu kupić w sklepach. To co, zaczniemy może od tych z Daiso. Dobrze, od tych z Daiso ostatnio bardzo fajna kolekcja wyszła od firmy Cellfusion i nazywa się Dermablock. Są to 4 kremy o różnej specyfikacji i może tutaj Wam od razu je pokażę, żeby było widać. Bo mamy całą kolekcję, bo to są bardzo małe kremy. One mają ile? Chyba 35 ml. 35 ml, więc jak na kremy przeciwsłoneczne nie są za duże, ale za to wychodzą tanio, bo 5000 za jeden i jak tu widzicie, one mają bardzo różne specyfikacje, czyli mamy naprawdę pełną kolekcję sunscreenów, które mogą nam się przydać i które warto, myślę, że przetestować. Dobra, to może zacznijmy od BB Creamu. Ja ten BB Cream już wcześniej używałam i naprawdę fajnie się wtapia w skórę, fajnie wygląda i ładnie, dobrze nawilża. I fajne jest to, że on ma taki bardziej beżowy kolor. Tak jak wspominałyśmy we wcześniejszym filmie, jeżeli go nie oglądaliście, to oczywiście zapraszamy. To koniecznie nadróbcie, bo Tak, to jest, właśnie. wiecie, cykl. To jest cykl, większość sunscreenów w Korei ma taki odcień różu. Różowy. I to jest dokładnie to, co widzimy w przypadku tego tone-upu. Nawet opakowanie jest różowe. Może Tutaj, na tutaj, dobra. obok. Obok, dobra. To zobaczymy. O! O, jest różowy i on troszeczkę bieli za to. To prawda. Zostawia taką lekką poświatę, ale nie jest to taki intensywny, jakbyśmy mogli się spodziewać po innych takich typowych tonapach, które właśnie bielą. On ma bardzo delikatną, dużo delikatniejszą formułę niż na przykład ten BB Sunscreen. Prawda, jest lżejszy. No ciężej się troszkę rozprowadza niestety, bo tutaj jednak trzeba troszkę dać Tak, siły, się no bo- troszkę namęczyć. tak, nie? namęczyć się. Tutaj, zanim może przejdziemy do tych dwóch kolejnych, tutaj to, co należy wspomnieć, to, że minusem takich produktów z Daiso jest chyba brak informacji, takich oficjalnych informacji. Kiedy szukam informacji właśnie o tych kremach, to w większości to są informacje z blogów albo właśnie newsy, że one weszły do Daiso. Ale myślę, że akurat tym z Dermablock można troszkę zaufać, jeśli idzie przynajmniej o tą półkę cenową, bo faktycznie one są wyprodukowane przez dużą, porządną, znaną firmę. Dobra, kolejny mamy właśnie ten Daily Sunscreen i rozpracowujemy go. I ma podobną konsystencję do Tone Up, ale za to nie bieli w żaden sposób, nie daje jakby nam kolorytu, albo Znaczy on troszeczkę No, bieli, troszkę on właśnie troszkę też. bieli, ale to nie jest tak może specjalnie, tylko po prostu... trzeba go mocniej po prostu Tak. wprowadzić, ale na pewno nie zostawia takiej poświaty, nie? A ten w ogóle Aqua to jest naprawdę leciutki krem. To chyba dla jest taki takiej... żelowy, nie? Tak, to chyba dla osób z cerą trądzikową. Tak, ale też taką odwodnioną, co nie? Bo Tak. ona nawilża, ale bardzo delikatnie. Tak, polecamy, warte Wypróbować, uwagi. jak jesteście w Korei. No minusem jest to, że faktycznie tych produktów nie kupicie za granicą. Tak. Więc może przejdziemy teraz do produktów, które dacie radę kupić za granicą. Tutaj wybrałyśmy parę tych kremów przeciwsłonecznych. W większości, ja tutaj mam 2, których ja używałam namiętnie przez długi okres czasu, właśnie przez wzgląd na cenę. I mamy też 2 nowości. To może zaczniemy od tych, które ja bardziej znam. Ten Martyna w ogóle nie wypróbowałaś, nie? To jest nie krem miałam z okazji. Miszy. Wydaje mi się, że firma zdecydowanie znana w Polsce. Ten krem jest właśnie też Aqua. To jest taki leciutki żel. Leciutki żel to też jest filtr chemiczny. On ma chłodzić. Nie czuję aż takiego Nie czujesz aż mocnego- takiego chłodzenia? No nie czuję aż takiego mocnego chłodzenia, ale na pewno jest bardziej taki w uczuciu, tak jak wcześniej powiedziałam, smooth, delikatniejszy niż na przykład ten z Dermablock Aqua. Myślę, że tutaj jest bardziej taki właśnie film bardziej silikonowy, o, można by tak powiedzieć, nie? Ale tak jak wcześniej też powiedziałam, nie w tym złym znaczeniu. On ma być taki bardziej matujący.
Właśnie ma się nadawać do skóry tłustej. On zawiera wodę z lodowca i ekstrakt z zielonej herbaty, między innymi. Więc wydaje mi się, że ten krem jest naprawdę fajny, jeśli idzie o cenę. Że w porównaniu cenowo naprawdę wypada fajnie. Jedynym minusem jest to, że on faktycznie zawiera olejki eteryczne i zawiera alkohol. Więc tutaj skład już jest troszkę gorszy. Czyli mogą po prostu lekko podrażniać. Tak. I niestety zapach ma bardzo intensywny. On jest naprawdę fajny w porównaniu do ceny i on mnie na przykład nie zapychał, ale to wiecie, nigdy nie wiadomo. Czytałam bardzo dużo opinii o nim wczoraj specjalnie na YesStyle i dużo osób jest bardzo z niego zadowolonych, nawet o ciemniejszych karnacjach, bo on faktycznie wtapia się w skórę, nie bieli. No ale tutaj to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę, jeżeli wiecie, że mogą Was pewnego rodzaju składniki albo uczulać, albo podrażniać. Tak. Tutaj mamy kolejny krem, wydaje mi się, że znany w Polsce, Holika Holika, Soothing Essence, ten aloesowy. I to, co jest fajne, to on zawiera 70% ekstraktu z aloesu, a jak wiadomo, aloes ma takie właściwości kojące, więc właśnie jest fajny na poparzenia i też fajny dla skóry trądzikowej. Jeżeli macie jakieś zmiany trądzikowe, to on fajnie to wszystko ukoi. Też jest dość lekki. Bardzo leciutki, taki bardzo, wręcz powiedziałabym, pod palcami wodnisty. Takie jest uczucie Tak, to takiego prawda. sprowadzającej się wody i powiem Wam szczerze, bardzo ładny taki lekki glow ma, taki właśnie mokry, naturalny, nie? taki mokry, właśnie przyjemny. No jest bardzo przyjemny. I on faktycznie fajnie się wtapia w skórę, to jest oczywiście filtr chemiczny i wydaje mi się, że to jest właśnie krem, który też nada się fajnie do skóry trądzikowej albo tłustej. A i ważne to jest tutaj, jest też podkreślone, że to jest dla twarzy i dla ciała także. Tak. Sunscreen plus jest wodoodporny. Tak, Co oczywiście nieczęsto jest widoczne w koreańskich sunscreamach. to prawda. I właśnie jeszcze jedna dodatkowa informacja, to, że on ma zapobiegać tłustemu połyskowi. Czyli jeżeli macie właśnie skórę, która wydziela za dużo sebum, to on się sprawdzi i wydaje mi się, że przez to właśnie też dużej ilości osób on się może sprawdzić w lecie. Tutaj mamy kolejny krem, który wydaje mi się, że zdobył też dużą popularność na TikToku. Tak. A to dlatego, że w 2023 roku dostał nagrodę Glow Peak i jest bardzo przystępny cenowo. Tak, z jednych takich informacji, które firma nam daje, to powinien dobrze pod makijażem siedzieć, plus nawilża oraz koi, więc taki krem, który sprawdzi się tak, że powinien sprawdzić się w większości. On ma troszkę gęstszą konsystencję. Tak, i do tego nie jest taki typowo biały, a właśnie ma taki lekki żółtawy kolor. Tak. Właśnie on zawiera kwas hialuronowy, zawiera wyciąg z ekstraktu z wanilii, z tahiti, który ma być taki odżywczy i kojący i też zawiera pantenol. I to, co ja wyczytałam, to, że to jest taki krem, bo przez to, że on jest troszkę ciężki mimo wszystko, przynajmniej dla niektórych typów skóry, oni polecają używać go po prostu jako zamiast pielęgnacji. On może zastąpić esencję, może zastąpić właśnie lotion, może zastąpić krem nawilżający, co nie? Więc wydaje mi się, że to jest taki krem, przy którym spokojnie nie musicie używać osobno też kremu. Zgadzam się. Właśnie ma taką fajną konsystencję, dobrze się wchłania, nie zostawia żadnego białego kastu, więc na spokojnie myślę, że także może być lubiany przez większość. Ja to rozumiem jak najbardziej, ja jestem go ciekawa, niestety nie zdążyłam go przetestować. Tych kremów mamy bardzo dużo, ale na pewno w przyszłych filmach update'owych, mam nadzieję, że w końcu takie nagramy, damy Wam relacje. I ostatni teraz krem, który został z naszej kolekcji właśnie tych tańszych kremów, mamy Mediheal Teatri Shooting Sun Cream, czyli jest to krem należący chyba do tej serii Tea Trick, bardzo popularnej z Mediheal. To jest krem, który ma być lekki, nawilżający, kojący, pomagać w redukcji sebum i dobrze redukować działanie niebieskiego światła. I jeszcze to, co bardzo istotne na przykład dla osób takich jak Martyna, nie podrażnia oczu. Tak, właśnie. I to jest ważne, bo jak wiecie, w niektórych sunscreamach, których przetestowaliśmy, niestety to nie jest regułą. I naprawdę fajnie nawilża, delikatny jest. Widać, że jest taki delikatny. Tak, delikatny. Troszeczkę bieli na początku, Ale teraz to wszystko powoli wchodzi, nie? Wchodzi w skórę.
Tylko trzeba jednak chwilę poczekać i go rozpracować. Myślę, że to bardzo fajna opcja i z tego co czuję, to nie pachnie, nie ma żadnego zapachu. Nie. Albo taki leciutki bardzo. Dobrze, już omówiliśmy wszystkie kremy przeciwsłoneczne, jeżeli chodzi o tą tańszą półkę i teraz chciałybyśmy porównać je razem. W ogóle o to w tej serii chodzi. Dokładnie. Więc zacznijmy może od pierwszych kremów, czyli Dermablock Daily Sunscreen z tańszej półki kontra Laser Sunscreen Self Fusion C. Tak, jak wiecie albo nie wiecie, to jest odpowiednik. Ta sama firma wyprodukowała ten tańszy też, więc zobaczymy. Tutaj Self Fusion C słynie z technologii produkcji kremów przeciwsłonecznych, więc jak wyszła ta tańsza wersja, to bardzo dużo osób zaczęło mówić, że o, taka technologia jak Self Fusion C ma w Daiso, trzeba biec i kupować. No raczej nie jest to ta sama technologia, jest to po prostu tańszy odpowiednik tego kremu, ale są pewne plusy i minusy jednego i drugiego. Na pewno tutaj jednym z plusem jest oczywiście cena, a po drugie to, że nie ma tak intensywnego zapachu jak na przykład Self Fusion C. To prawda, ale niestety ten wypada znacznie lepiej przy nakładaniu na twarz. On nie jest taki tłusty, zdecydowanie łatwiej się rozprowadza, więc on niestety tutaj wygrywa. Tak, chyba. i niby pod makijażem jednak lepiej się To zachowuje, prawda, nie? zdecydowanie. Kolejne to może takie bardziej kojące kremy o takich właściwościach dobrych na skórę trądzikową i tutaj wybrałyśmy. Z tańszej półki po jednej stronie mamy Aloe Shooting Essence Holika, a po drugiej mamy tą droższą wersję. Według nas jest to Numbuzin 1, omawiany już wcześniej w filmie. Obydwa kremy mają bardzo lekką, taką ala wodnistą konsystencję. Na pewno wydaje mi się, że ta Holika jednak bardziej wodnista jest. To prawda, ona właśnie na twarzy, jak ją nakładacie, wydaje mi się, że ma takie lżejsze uczucie trochę. Numbuzin jest troszkę cięższy, ale on też fajnie się wtapia w tą skórę. Tak. Tylko tutaj potrzeba trochę czasu. I Numbuzin na przykład ma bardziej silikonową tą konsystencję, dzięki czemu na pewno tak ładnie wygładza naszą skórę. Takiego uczucia nie ma w Holika. Tak To prawda, intensywnie. ale ten z Holiki jest troszkę lżejszy i wydaje mi się, że oba fajnie się nadają właśnie dla osób ze skórą trądzikową. Pod makijaż na lato są super. Co jest dużym plusem, jeśli idzie o Numbuzin, to, że on nie zawiera zapachu. Więc jeżeli macie rzeczy, które Was podrażniają, jak olejki eteryczne czy coś, właśnie jakieś zapachy, to wydaje mi się, że ten krem jest troszkę lepszą opcją. Dobra, kolejne kremy to jest Mediheal, czyli nasza nowość na naszej półce, Tea Tree Shooting Sun Cream, a po drugiej stronie mamy dwa jego odpowiedniki, czyli Centelle Jonesa oraz Round Lab z soku z brzozy. Tak, i dlaczego wybrałyśmy te kremy razem? Właśnie ten zielony ma być niby kojący, ale oba te kremy właśnie i Roundlab i Mediheal mają nas chronić przed światłem niebieskim. Oba też dają takie uczucie nawilżenia. Kolejna sprawa to mają bardzo podobną do siebie konsystencję, taką właśnie widać lekko leistą, i chociaż Mediheal jednak wychodzi lepiej, jeżeli chodzi o tą konsystencję bardziej nawilżającą, właśnie to czuję tak pod palcami, ale za to na przykład Roundlab i Skin Jonesa są dużo takie bardziej lejące. I są, wydaje mi się, że bardziej przyjemne do nakładania, bo ten z Dla Mediheal... trądzikowej skóry. Albo generalnie wydaje mi się, bo ten krem trzeba rozpracować, więc jego troszkę ciężej się nakłada mimo wszystko, bo on troszkę bieli, trzeba troszkę go właśnie rozpracować, żeby ten kast biały zniknął. Tak, i teraz mamy taką specjalną grupę takich troszkę gęstszych kremów, które mają się fajnie trzymać pod makijaż i to, co mi się wydaje, oba nadają się bardziej do suchej skóry niż właśnie do tłustej, przynajmniej w lecie. Pierwszy to właśnie ulubiony krem Martyny, czyli BioHeal, Probioderm Collagen Essence, nazwa jest troszkę dłuższa, a drugi to ten Scenic Super Mild Sun Essence. I naprawdę ja zawsze jak widzę te dwa kremy i jak je testowałam, to mam wrażenie, że naprawdę ta konsystencja była bardzo podobna. Bardzo podobna konsystencja i bardzo leista, chociaż jednak Bio wygrywa, jeżeli chodzi o konsystencję. To
jest taka esencja, ale troszkę gęstsza. To jest dość specyficzna konsystencja, naprawdę. Ja mam wrażenie, że nie spotkałam się z taką konsystencją zbyt często, ale ona jest przyjemna. I oba te kremy myślę, że podobnie dają glow na twarzy. To prawda. Krem na pewno bym bardziej polecała dla skór dojrzałych, a to dlatego, że jest napakowany naprawdę dużą ilością różnych związków pomagających uelastycznić naszą skórę. Za to ten, chociaż ma bardzo podobny cast, wykończenie, dobrze leży pod makijażem, to jest troszkę mniej napakowany, więc Tak. to zależy, ale to też wiadomo, półka niżej cenowo, więc... Ja myślę, że z kolei dla tłustej skóry ten jest troszkę lepszy. No pewnie Tak z mojego doświadczenia. Czyli po prostu ten jest dla suchej skóry na Lepszy, pewno tak, dużo, tak. dużo lepszy. To nie? prawda. Kolejna grupa to takie lekkie, nawilżające, żelowe troszkę kremy przeciwsłoneczne. Tutaj z tych droższych wybrałyśmy Amuse, a z tańszych Dermablock i Misha Aqua. To są naprawdę bardzo podobne kremy. Są bardzo przyjemne na twarzy, właśnie takie lekkie. Jeżeli poszukujecie lekkich kremów, to ja naprawdę bym polecała, właśnie one na lato nadadzą się wszystkie super. Tak, już widać nawet po mojej ręce, że one mają naprawdę podobną Bardzo. konsystencję. Rozprowadzają się przyjemnie. Kremowa jest ta konsystencja. Jest na pewno kremowa i nie jest to taka woda, jak tutaj mieliśmy przy okazji Holika Aloe Shooting Gel i Nambuzin, ale bardzo są przyjemne w dotyku i zostawiają takie lekkie nawilżenie i czuć, że są lekkie po prostu. Wszystkie są lekkie. Mi się wydaje, że tutaj, jeżeli idzie o lekkość, mimo wszystko ten Amuse wygrywa. I tutaj wiadomo, to jest wyższa półka cenowa, więc on ma trochę więcej tych składników, które mają nam dać też inne działanie, nie tylko jako krem przeciwsłoneczny, ale po prostu coś dobrego dla naszej skóry. Ale wydaje mi się, że te też są naprawdę super. Jeżeli wiecie, w lecie używamy dużo kremu przeciwsłonecznego na twarz, trzeba go reaplikować, więc ja bym polecała te. Teraz czas na specjalną niespodziankę dla Was. Dzisiaj zrobimy blind test. Martyna będzie porównywać kremy. Zobaczymy, czy udaje się. Zobaczymy, czy udaje się zgadnąć, który jest droższy, a który jest tańszy. Starałam się wybrać podobne konsystencje i jedziemy z tym. Tutaj na pewno jest lepszy zapach, to na pewno, i tutaj jest no jednak bardziej intensywny zapach i chyba kojarzę go w ogóle. Gdzieś go kojarzę. Dobrze. Raczej po zapachu pierwsze co to bym dała tutaj, nie? Mhm. Że tutaj jest dużo lepszy. No tak, no częściej te kosmetyki droższe jednak nie mają intensywnego zapachu, a po konsystencji? Konsystencji ta jest bardziej lejąca, a tu jest jednak bardziej konsystencja taka zbita. Który Ci się bardziej podoba? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo ten i ten ma plusy. Raczej ja jako osoba, która potrzebuje nawilżenia, a nie lubię na przykład zapachu, to wybrałabym... No właśnie tu jest problem. Problem tu jest, bo na przykład nie lubię zapachu, więc wybrałabym ten bezzapachowy, ale jeżeli chodzi o nawilżenie, to bym wybrała ten drugi. Tak? Tak. Powiedzieć Ci coś co? Co? To jest Round Lab, a to jest ten Aqua z Miszy. Naprawdę? Tak. I właśnie tutaj czasem, dlatego potrzebny nam jest blind test, bo faktycznie mimo wszystko to nawilżenie w tym kremie jest, ale też to, przez co możesz tak trochę czuć, to przez ten właśnie efekt chłodzący. Śmiesznie. Śmieszne. Okej, drugi. A to dziwne, bo właśnie lubiłam tego No, ale czasem jak tak i się wydawało porówna... się- No, a to dziwne, nie? No. Właśnie, że ten. Specjalnie właśnie staram się wybrać takie, które nie będą dla Ciebie oczywiste. Moje ręce, nie wiem, czy powinnam w taki sposób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Powinnam może umyć najpierw. Okej. Tu jest mój ulubieniec. Mhm. Tu. Który? Ten? Nie. Nie? Ale żółty kolor ma. Ale Ty się nie sugeruj kolorem. Ten na pewno ma bardziej silikonowe wykończenie. I się zastanawiam, czy to nie jest ten. Tak, no, to jest ten. No właśnie ten, bo ma też zielonkawy kolor i ma silikonowe wykończenie. A to tutaj jest tańszy. Tak. Ale też nie czuję jakiegoś dużej różnicy. Na pewno zależy, co lubimy. Nawilżenie jest podobne, konsystencja jest podobna, tylko jednak tutaj czuć ten taki smooth, takie uczucie silikonowego takiego wykończenia.
No, czyli jak widać, ten tańszy wcale nie odstaje. Nie, dużo nie odstaje. Może jeszcze... Nie, też zapachem nie odstaje. Właśnie bardzo podobne, ale jeżeli chodzi ten, no to tutaj jest bardziej silikonowe, ale takie duże jakieś różnice nie nie ma. są. No właśnie. Okej. Który był ten tani? A, ten jest No. śmieszny. Dobre kremy wybrałaś. No, staram się. Może będziemy częściej takie blind testy robić? Następnym razem może ja. Okej, Nie czekaj. dawaj mi do wyboru. Bardzo, o Jezu, tu jest bardzo lejące. To jest jakaś esencja? Droga esencja. Nie powiem ci. Nie powiesz mi. Kurczę, no nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo da bardzo podobny. Tu jest bardziej lejące, a może tu jest ta Aloe Shooting Essence. Holika. A który wolisz? Jeżeli chodzi o nawilżanie, myślę, że chyba ten jest lepszy. Jest taki bardziej, no bardziej treściwy. Ten jest bardzo lejący. Bardziej lejący na pewno. Który? Ten, miałaś rację, ten aloe, a ten amuse. A, Wybrałam je oba, bo one oba są dość lekkie mimo wszystko. no są bardzo lekkie, ale jednak no tutaj wyczułam od razu, bo to jest bardzo specyficzny. Tak, właśnie ciężko jest go porównać do czegoś, bo on faktycznie jest taki bardzo lejący się, lekki, wodnisty. Tak, właśnie to uczucie wodnistości tego kremu jest bardzo intensywne, dzięki czemu po prostu jak rozprowadzasz go, to od To razu już wiesz, wiesz. że to jest to. I ciężko go podrobić. Więc to jest bardzo pozytywny krem. Bardzo pozytywny. Jak to? Bardzo fajny. Bardzo fajny. No. To jakie masz wrażenia po tym teście? Mam tak, że dużych różnic między tymi kremami nie ma. Widać niektóre, że się wybijają spośród innych, ale nie tak bardzo. Myślę, że one w konsystencji, w ogólnie rozprowadzaniu się i nawilżeniu są bardzo do siebie podobne, ale oczywiście trzeba tutaj przyznać, że te droższe jednak mają więcej tych składników w środku, więc może nie działają tutaj, dużo się nie różnią od tych tańszych, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, ale wewnętrzny już mogą działać troszkę lepiej. To prawda, czyli dają nam coś jeszcze dodatkowego, co nie? To teraz przejdziemy do naszych tanich ulubieńców. Który krem Ci się spodobał? Ja myślę, że ja jestem za Dermablock ogólnie. Może nie za jednym, ale tak naprawdę całą serią jest bardzo fajna. Jeżeli chodzi o tanią półkę cenową, to naprawdę się dobrze trzymają tutaj. Zaskoczył mnie jeszcze ten krem, naprawdę. Ale Potem co? jeszcze po tym blind teście. Jestem zaskoczona, jak lekką formułę on ma i jak wodnistą, taką bardzo nietypową. Chciałabym go przetestować, więc od Ciebie go pożyczę. A wiesz, że on był u Ciebie w domu? Tak był u mnie w... No, tak się testowało. Nie miało się kiedy. Czasu. Już przetestowałam tyle, że Tyle już to moja było, twarz już już nie to się- wyrabia. Plus to się już potem miesza. Z kolei jeśli idzie o moich faworytów, to też zdecydowanie ten aloesowy i też ten z Miszy. One faktycznie, jeżeli szukacie czegoś troszkę tańszego, to zdecydowanie bym je poleciła. Ja zużyłam i tego bardzo dużo opakowań właśnie przez wzgląd na cenę. Tak. I ja mogę jeszcze tutaj polecić, bo bardzo podobne do siebie są te dwa kremy. Tylko jestem bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o nawilżenie, czy ten będzie potrafił to samo, co na przykład ten z Boha. Dobrze, Monika, na zakończenie jakbyś podsumowała całą tą serię? Że taniej nie zawsze znaczy gorsze. Tak, ja mam takie podobne zdanie do Ciebie, a dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcielibyście, żebyśmy spróbowały innych Waszych ulubieńców, jeżeli chodzi o sunscreeny koreańskie, a do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Widzimy się kolejnym razem. dobrze, pa! Pa!